kartę pamięci, którą obsługuje microSD. I zobaczymy jeszcze pod klapką. W tej sytuacji nie posiadam tutaj baterii, ale zobaczycie tutaj, jak wyglądają dokładne tutaj informacje tego telefoniku. Jest to produkowane przez Samsunga, pewnie Korea, model SGH-J600E. No i tu jeszcze podstawowe jakieś informacje tego telefoniku. Tu widzimy, że posiada Bluetooth. I tutaj oczywiście slot na kartę SIM. No i to wszystko. Teraz tutaj będziemy działać z demontażem tego telefoniku. I ściągamy tutaj tę klapkę, wyciągamy baterię, kartę SIM, kartę pamięci tutaj z boku. No i zabieramy się teraz do odkręcenia naszych śrubek. Jak przystało na Samsunga, tu posiada śrubeczki, krzyżaki, tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Odkręcamy sobie wszystkie. I widzę, że dość lepszy obraz już jest. Lepiej dlatego, że Samsung nie jest w kolorze czarnym. No i znowu one tutaj nie chcą wyjść. Musimy je podwadzać z wszystkich stron. Już mamy wszystkie śrubeczki. Tutaj prawie wszystkie, bo jeszcze jedna śrubeczka jest tutaj ukryta w tym miejscu. Tu jest taki mini, zobaczcie, takie wycięcie delikatne. Podwadzamy tą całość tej zaślepki tutaj. I odkręcamy tutaj piątą śrubeczkę. Wszystkie śrubki są tego samego rozmiaru, więc nie będzie problemów żadnych później z montażem tego telefoniku. Tutaj podwadzamy po całej długości. Z jednej sobie jedziemy. Teraz próbujemy z drugiej strony. Delikatnie, by nie uszkodzić tutaj żadnych klawiszy na naszej tej obudowie. Zobaczcie. Już mamy tutaj wyciągnięty prawidłowo tylny korpusik. Odkładam sobie na bok. Oczywiście teraz sobie jedziemy wszystko po kolei, żeby później nie zapomnieć, co i gdzie i kiedy zakładaliśmy. Tutaj odpinamy sobie naszą taśmę od klawiszy bocznych, czyli klawiszy tutaj numerycznych. Tutaj ściągamy nasze klawisze z jednej strony i tutaj z drugiej strony. Te klawisze boczne. No i spróbujemy tą płytę tutaj wymocować. Czy nam się uda? Tu widzimy mocowanie pod spodem. Tu jest tasiemka, widzę. I jest. Tutaj widzicie, fajnie nam płyta wyskoczyła. Tu jest płyta dość małych rozmiarów, ale na płycie wszystko się tu mieści. Slot karty SIM, gniazdo tutaj baterii, antenka zasięgowa, tu jest złącze antenki, no i druga strona, zobaczcie, tu mamy mikrofonik lutowany. W większości rzeczy tu jest lutowane, przeważnie tak jest w Samsungach tego starszego typu. Tu jest lutowane drugi bok lutowany, tu jest grzewane gniazdo, no i tak to wygląda. Teraz sobie jedziemy dalej, tutaj odkrywamy tą zaślepkę, tutaj zobaczcie, sobie układamy wszystko za koleją. I teraz mamy do odkręcenia śrubeczki. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Więc sobie je wszystkie odkręcamy. Tu są już inne śrubeczki. Tu jest kapeluśkiem szerszym i znacznie krótszy.
sobie odkładamy. I jak widzicie, teraz nam już puściło. Tu sobie przekładamy naszą taśmę. No i tak wygląda ten element, ten środkowy. Tutaj możemy jeszcze, zobaczcie, odkręcić te dwie śrubeczki tutaj, w tym miejscu. Te śrubeczki tutaj blokują ten cały wysuw, żeby daleko nam nie zjechał w dół. To jest bardzo ważne, ale my przejdziemy na razie nie do tego, tylko do innych bardzo ważniejszych rzeczy. Tu jest jedna, tu jest druga śrubka i tu jest trzecia i czwarta. Tutaj ściągamy te zasłonki i odkręcamy nasze śrubeczki. Tu jeszcze jedna nie wyskoczyła chyba. Nie, wszystkie wyskoczyły. Tutaj jest wszystko ok. Teraz sobie jedziemy z tą całą obudową przednią. Wyciągniemy sobie ją tutaj od samej góry. Podwadzamy. Tutaj może być dość też utrudnione troszkę, ale myślę, że źle nie będzie. Tu jest jedna strona nam puściła. Teraz druga strona. I teraz zobaczcie, tutaj sobie zjeżdżamy w dół. I przewlekamy tutaj naszą taśmę. No i tak wygląda nasz tutaj wysuw. Tu jeśli byśmy odkręcili, to wtedy ten wysuw wyciągamy sobie. Tu jest nasza blokada. Tu wystarczy odkręcić, no i wyciągamy sobie. Tu jest bardzo proste, więc chyba już nie będę tego pokazywał, bo nie ma sensu. Tu już widzimy naszą drugą płytkę, tym razem płytkę od wyświetlacza. Tu jest wibracja łączona z płytką, głośniczek od rozmów, aparat fotograficzny i nasza tutaj taśma, zobaczcie, przerwana. Taśma, tu możemy ją wymienić, wyciągamy, tutaj wszystko wyciągamy. Ja Wam jeszcze pokażę, czy jest tu możliwość jeszcze wymiany wyświetlacza w bardzo łatwy sposób. Zobaczymy sobie to, podwadzamy aparacik, głośniczek, no i wibracje. Tutaj są takie specjalne wycięcia w każdym tutaj tym elemencie, więc wszystko jest to naprawdę tak zrobione, żeby w miarę możliwości zrobić demontaż w każdym urządzeniu. Tutaj widzimy, już podwadzamy sobie to wszystko. Przechylamy na drugą stronę i tu mamy jeszcze jakieś łączenie dolnych klawiszy. Tu jest w tym miejscu. I sobie to odłączamy. Tu jest jakiś klej, zobaczcie. I tu jest jakieś łączenie jeszcze klawiszy. I tutaj, jak mówiłem, wspominałem wcześniej, zobaczymy sobie, czy możemy w ogóle nasz wyświetlacz tutaj zdemontować. Tak bez żadnego szwanku. Tutaj spróbujemy sobie kartą. Tutaj oczywiście robicie to delikatnie, by to nie uszkodzić. No chyba, że już macie uszkodzony wyświetlacz. Nie do końca. I delikatnie tutaj odklejamy. O, jak widzimy, tu jest w tym przypadku wyświetlacz lutowany tutaj po całej długości na płycie głównej. Więc jeśli chodzi o tej Samsunga J600, no takie bardzo proste, tego nie zrobimy. Musimy troszkę mieć
umiejętności, no i oczywiście lutowicę dość tutaj zaawansowaną, nie taką za 50 zł czy 100 zł z grubym klotem, tylko śniutkim grocikiem, specjalnie właśnie dla telefonów, dla mniejszej po prostu elektroniki. No i teraz zajmiemy się poprzednich i teraźniejszych. Cześć.